Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, witam w Laboratorium Metrologii. Czy zdarzało Wam się mierzyć rezystancję multimetrem i obserwować, że co chwilę wynik na ekranie ulegał zmianie? Myślę, że tak. W większym lub mniejszym stopniu każdy z nas się z tym spotkał. Na przykład w jednej chwili multimetr wskazuje 100 kΩ, za chwilę 101, a jeszcze kolejny pomiar to 97 kΩ. Powstaje zatem pytanie, jaka jest prawdziwa wartość rezystancji? Przecież to są bardzo duże rozrzuty. Jak sobie z tym radzić? W tym filmie odpowiem Wam na to pytanie. Będzie więc oczywiście o prawie Ohma i technicznej metodzie pomiaru rezystancji. Będzie mowa o tym, kiedy to prawo Ohma obowiązuje i czym są odbiorniki liniowe oraz nieliniowe, ale przede wszystkim pokażę Wam pewne metody radzenia sobie z tym problemem, o którym mówiłem przed chwilą, czyli zwiększenie powtarzalności i precyzji, w konsekwencji również można powiedzieć dokładności pomiaru rezystancji za pomocą naszych multimetrów. Będzie również mała zagadka dla Was, a pod koniec filmu opowiem Wam o pewnych, myślę, dosyć ciekawych pomiarach, które wykonywałem na potrzeby budowy bardzo interesującego urządzenia. Zapraszam na film. Dwa słowa na temat zasady pomiaru rezystancji przez multimetry i za chwilę wykonamy sobie pomiary różnych rezystorów i zobaczymy, jak to faktycznie jest z tymi rozrzutami. Jeżeli chodzi o zasadę pomiaru, to niezależnie czy jest to tryb dwu- czy czteroprzewodowy, wszystko opiera się o prawo Ohma. Jest tutaj wymuszany przepływ prądu przez badany rezystor i mierzone jest napięcie powstające na tym rezystorze wskutek przepływu tego prądu. I z prawa Ohma jest obliczana rezystancja. Ja do pomiarów tutaj mam dobrej jakości przewody pomiarowe z mocnymi krokodylkami, tak żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. I na początek spróbujmy sobie zrealizować pomiar za pomocą tego GW Insteka. Mam tutaj na stole kilka rezystorów takich przewlekanych. I spróbuję teraz tutaj po prostu podpiąć. Wejdźmy w tryb pomiaru rezystancji. I proszę bardzo, 890, właśnie, ale 890 ile? Popatrzcie. Jesteśmy w trybie auto i te wyniki zmieniają się tutaj o kilkaset ohmów, czy nawet momentami o 1 kΩ, a więc dosyć dużo. Możemy sobie to też zaobserwować na histogramie. Dajmy mu restart i popatrzcie, jak te wyniki tutaj się zmieniają, pomimo że moja rezystancja badana nie ulega zmianie. A więc rzeczywiście tak to wygląda. Weźmy sobie jakiś inny rezystor, żeby nie było. Proszę bardzo, może wyjdźmy stąd, wróćmy na liczbę. 310 kΩ, tak? Ale znowu widać, że te wyniki zmieniają się o kilkaset ohmów, a czasami, gdyby poobserwować dłużej, to nawet przeskoczą na pozycji 1 kΩ.
Oczywiście ktoś powie, że można tutaj zmniejszyć PLC, to znaczy zwiększyć PLC, zmniejszyć częstotliwość pomiaru. Oczywiście będzie nieco lepiej, chociaż też popatrzcie, o setki ohmów te wyniki tutaj ulegają momentami zmianie. No więc jest jakiś duży rozrzut tych wyników pomiarowych, no i to jest nasza pierwsza obserwacja. Teraz jeszcze spróbujmy zrobić taki eksperyment, że ja w tym miejscu, tu, wepnę się szeregowo z amperomierzem, żeby Wam pokazać też zależność tego prądu pomiarowego od zakresu. Czyli to wepnę sobie tu szeregowo z tego górnego multimetru zrobię po prostu amperomierz, tak. No oczywiście ten ohmomierz teraz, ten pomiar mierzy rezystancję też tą tutaj wewnętrzną tego amperomierza, ale to jest znikoma wartość w stosunku do tych setek kiloohmów, więc z tym się nie przejmujemy. No i popatrzcie, prąd pomiarowy 5 mikroamperów. To był tryb auto wyboru zakresu. Jeżeli ja teraz zwiększę tu zakres z 1 megaohma na 10 megaohmów, no to ten prąd pomiarowy nam zmaleje. No i taka jest zasada, że im większy zakres, tym mniejszy prąd pomiarowy. No ale popatrzmy. Ten prąd też, popatrzcie, ulega zmianie. No i w konsekwencji ta rezystancja mierzona tutaj też nie jest jednoznaczna. To, co multimetry realizowały w sposób automatyczny, ja zrobiłem teraz tutaj niejako na stole. Popatrzcie, mam tutaj taki rezystor 1 ohm mocy, no nieważne, i z zasilacza podałem napięcie 1 V, powinien tu więc płynąć prąd około 1 ampera. Mierzę zarówno ten prąd, jak i napięcie tymi multimetrami, czyli osobno. Tak właśnie na stole realizuję tą metodę techniczną pomiaru rezystancji w oparciu o prawo Ohma. I teraz popatrzmy znowu, że te wskazania multimetrów tutaj nie są wcale stałe. Pomimo że rezystancja przecież się nie zmienia, no to zarówno napięcie, jak i prąd ulegają zmianie. Możemy sobie to lepiej podglądnąć, jeżeli wejdziemy w tryb histogramu, zarówno w jednym, jak i w drugim multimetrze. Proszę bardzo, restart. No i widzimy, że pojawiają się tutaj rozrzuty, tak? Pojawia się jakiś szum, pojawiają się jakieś zakłócenia w pomiarze. Dla naszej analizy nie jest istotne, co jest przyczyną tych rozrzutów. Czy szumi sam zasilacz, chociaż tu jest zasilacz liniowy, pewnie gdybym dał impulsowy, byłoby jeszcze gorzej. Czy wchodzą tutaj jakieś zakłócenia z zewnątrz, czy może po prostu jest to niedokładność pomiaru prądu i napięcia tych multimetrów, co też daje nam tutaj pewne rozrzuty. To jest nieistotne. Jakby źródło jest tutaj kwestią drugorzędną. Ważne jest to, że po prostu te rozrzuty obserwujemy. Jeszcze gorzej będzie, jeżeli ja zmienię czas całkowania, dam krótszy czas całkowania i w jednym i w drugim multimetrze, popatrzcie, no to teraz robiąc tutaj restart, no spodziewamy się, że te rozrzuty będą jeszcze większe i chyba rzeczywiście tak jest. No to będzie skutkować tym, że dla każdego pomiaru, gdybym chciał policzyć rezystancję, no to dostanę inny wynik, tak? No bo mam różne pary wartości napięcia i prądu. Za chwilę omówię Wam pewne metody, które pozwalają sobie niejako z tym problemem nieco poradzić i zwiększyć powtarzalność, no w pewnym sensie też dokładność pomiaru rezystancji. Jakkolwiek, to jest tylko przykład. To jest tylko przykład, dlatego że jakby podobną analizę, którą za chwilę Wam pokażę, można wykonać dla pomiaru innych wielkości. To nie musi być akurat rezystancja, to rezystancję i prawo Ohma wziąłem dzisiaj tutaj jako po prostu przykład.
Przeanalizujmy sobie zatem metodę techniczną pomiaru rezystancji. Mamy tu po lewej stronie schemat, źródło prądowe wymuszające przepływ prądu przez nasz badany rezystor R. Ten prąd jest dodatkowo mierzony amperomierzem, a woltomierz mierzy napięcie powstające na tej rezystancji. Błędy metody tutaj zaniedbujemy. No i załóżmy, że wykonałem N pomiarów par prądu i odpowiadającego mu napięcia. Czyli wykonałem pomiary takie jak w laboratorium. Tych pomiarów jest ogólnie N. No to teraz z prawa ohma mogę policzyć w każdym przypadku rezystancję. Ponieważ w każdym przypadku wartości mojego napięcia i prądu są różne, no to obliczone wartości rezystancji też różnią się od siebie. No i powstaje to pytanie postawione wcześniej, no to jak określić, ile ta rezystancja rzeczywiście wynosi? No, spróbujmy zrobić takie rozumowanie. Na początek policzmy sobie delta, czyli błąd bezwzględny, tak jak w metrologii to robimy, czyli mój pomiar, na przykład R1, minus prawdziwa wartość rezystancji R. I zróbmy tak w każdym przypadku. Czyli dostałem jakąś miarę błędu. Gdybym znał to R prawdziwe, no to mógłbym policzyć, ile ten błąd wynosi dla wszystkich pomiarów. Ale te błędy mogą mieć znaki dodatnie i ujemne. Gdybym to na przykład, nie wiem, uśrednił czy zsumował, no to te plusy z minusami mogłyby się poznosić i mógłbym na przykład dostać, że błąd średni jest równy 0. Więc taka miara dla mnie nie jest dobra. Można by oczywiście policzyć moduł z tego i dopiero to zsumować, ale lepszym rozwiązaniem będzie podniesienie do kwadratu. Wiemy, że dowolna liczba podniesiona do kwadratu jest liczbą nieujemną. No to zróbmy to. Dostałem więc jakąś nieujemną miarę błędu wyznaczenia tej rezystancji w każdym przypadku. No dobrze, ale ja bym chciał mieć jedną liczbę, która mi powie, jaki jest średni błąd dla tych N pomiarów. No i tutaj można zastosować podejście znane w metodach identyfikacji. No, spróbujmy sobie zsumować te wszystkie niezerowe wartości błędu. No dobrze, to niewątpliwie będzie już jedna liczba. Spróbujmy zgrabniej to zapisać i tą sumę oznaczmy sobie QA. Ja będę to nazywał, można to nazywać błędem, jakimś takim błędem średniokwadratowym, albo w metodach identyfikacji nazywa się to kryterium jakości. I ja to zapiszę z użyciem znaku sumy, będzie zgrabniej. I ze względów czysto obliczeniowych dajmy sobie tu na początku 1, 2. A więc popatrzcie, mamy taki błąd, takie kryterium jakby jakości tych pomiarów tu przeprowadzonych, które jest sumą różnic kwadratów rezystancji zmierzonej i tej rezystancji R, tej wartości prawdziwej, którą poszukujemy. No więc pytanie, kiedy ten błąd osiągnie wartość minimalną? No bo chcemy, żeby to QA było jak najmniejsze, czyli żeby moje pomiary R1, R2, Rn były jak najmniej odległe od wartości prawdziwej R. No i z matematyki wiemy, że to wyrażenie osiągnie wartość minimalną wtedy i tylko wtedy, kiedy pochodna tego wyrażenia, czyli dQA po poszukiwanej rezystancji będzie równe 0. Domyślam się, że na pojęcie pochodna większość z Was już chce zamknąć ten film, ale nie róbcie proszę tego. To nie jest nic strasznego. Ja wszystkie obliczenia tutaj zrobię. Nas będzie interesował końcowy wynik i efekt, jaki można uzyskać dzięki tym prostym obliczeniom w stosunku do poprawy powtarzalności pomiaru naszej rezystancji. Poza tym pokażę Wam od strony matematycznej piękno tego matematycznego języka, które wychodząc z pewnych elementarnych założeń doprowadzi nas do pewnych wzorów, które wszyscy dobrze znamy i myślę, że będziecie zaskoczeni efektem. Czyli z tego równania muszę wyliczyć wartość R i ta poszukiwana wartość R spowoduje, że te błędy
osiągną wartość minimalną. No to policzmy teraz szybko tą pochodną i spróbujmy znaleźć wzór na poszukiwaną wartość R. No to szybko liczę pochodną. dqa po dr. To jest pochodna funkcji złożonej. Ja ją tutaj szybciutko policzę. Ta pochodna wynosi tyle. Minus suma z Rn plus n razy R. No to przyrównajmy ją do zera. Proszę bardzo. Dostałem wzór, że moja poszukiwana wartość rezystancji jest równa 1 przez n razy suma z Rn. Czyli jest to nic innego jak średnia. Dajmy tutaj symbol A dla podkreślenia, że to jest pierwsze nasze podejście, mój pierwszy estymator, czyli mój pierwszy wzór, algorytm na przybliżenie prawdziwej wartości rezystancji. Popatrzcie, wychodząc z tego kryterium, o którym tutaj była mowa, czyli suma różnic kwadratów rezystancji mierzonej i poszukiwanej, otrzymałem wzór po prostu na średnią. Czyli ta średnia powoduje, że ten błąd tu, to QA, to kryterium jakości, osiąga wartość minimalną, a więc znalazłem optymalne, jakby w sensie tego kryterium, rozwiązanie tego mojego problemu, czyli po prostu średnia. No to teraz, jeżeli podstawiłbym do tego wzoru wyniki pomiarów z laboratorium, to dostałbym wartość 1,13 ohma. A więc, zakładając, że wartość prawdziwa powinna wynosić 1 ohm, mamy tutaj zawyżenie o 1,3% wartości tej rezystancji. No dobrze, no ale jakiś wynik dostałem. Dostałem jedną liczbę, przybliżenie, to co chciałem. Pomimo, że zakładając, że prawdziwa wartość jest 1 ohm, mamy tutaj zawyżenie. Za prawem Ohma stoi George Simon Ohm, urodzony w roku 1789 w Niemczech. Był profesorem matematyki i fizyki. W 1826 roku eksperymentalnie stwierdził, że prąd płynący przez przewodnik oraz napięcie występujące na tym przewodniku są do siebie proporcjonalne. Prace Ohma były napisane zawiłym językiem matematycznym i dopiero po czasie zostały docenione i rozwinięte przez innych naukowców. Dzisiaj wiemy, że dla odbiorników liniowych obowiązuje zależność, że napięcie jest proporcjonalne do prądu, przy czym współczynnikiem proporcjonalności jest rezystancja przewodnika. Kluczowe jest tu stwierdzenie, że prawo Ohma obowiązuje dla przewodników liniowych, to znaczy takich, dla których charakterystyka napięciowo-prądowa jest linią prostą. Oznacza to też, że rezystancja nie ulega zmianom niezależnie od wartości prądu. Jeżeli charakterystyka przewodnika jest nieliniowa, to rezystancja zależy od wartości prądu, a prawo Ohma nie obowiązuje. Dzisiaj znamy szereg materiałów o cechach nieliniowych, jednak rezystory, które stosujemy do budowy urządzeń elektronicznych, w warunkach znamionowych swojej pracy cechują się dobrą liniowością, a prawo Ohma wciąż jest powszechnie stosowane i nauczane na pierwszym wykładzie elektrotechniki. A propos odbiorników nieliniowych. Mam tutaj żarówkę samochodową 12V, to jest chyba któraś tam H1 czy H7. Zmierzę jej rezystancję ohmomierzem i zobaczmy, jaki wynik dostaniemy. Około 0,4 ohma, chociaż popatrzcie, jak bardzo ta rezystancja się tu zmienia. Mam zakres auto, mam najdłuższy czas całkowania, jednak ten wynik, popatrzcie, nie jest jednoznaczny, ale powiedzmy 0,4 ohma. Jaka będzie rezystancja, jeżeli ta żarówka będzie pracować, czyli będzie pod napięciem i będzie płynął przez nią prąd? Zobaczmy. Popatrzcie, napięcie około 3 V, prąd 2,5 A. Gdyby to policzyć, rezystancja wynosi już ponad 1 ohm. Zobaczmy, co będzie przy 8 V. 8 V. Prąd ponad 4 A. Gdyby to policzyć, mamy już prawie 2 ohmy. No to jedźmy do 12 V.
12 V. No tutaj dajmy sobie więcej. 12 V. Ponad 5 A, gdyby to zgrubnie policzyć, 2,4 ohma. Rezystancja się zmienia wraz z wartością napięcia i prądu. Po pierwsze mamy więc tu odbiornik nieliniowy. Po drugie, spróbujcie wytłumaczyć i napiszcie w komentarzach, dlaczego rezystancja się zmieniła od poniżej 1 ohma do ponad 2 ohmów przy takich warunkach pracy. Jestem ciekawy Waszych odpowiedzi. Czy można skonstruować jakiś inny estymator, jakiś inny wzór na przybliżenie wartości tej rezystancji? No oczywiście można podejść do tego nieco inaczej i teraz Wam to pokażę. Spróbujmy teraz tak skonstruować nasze to kryterium, ten błąd, że nie będę tutaj brał różnicy rezystancji, ale wezmę różnicę napięcia mierzonego UN oraz napięcia UR na mojej poszukiwanej, nieznanej rezystancji. Czyli mógłbym to dalej sobie zapisać jako 1/2 suma po N z UN minus R razy IN. Czyli tutaj popatrzcie, mam różnicę napięcia zmierzonego faktycznie i napięcia, które powinno być na moim nieznanym rezystorze o wartości R, jeżeli przepływa przez niego prąd IN, ten pomiarowy. A więc nieco inne kryterium. No to znowu spróbujmy znaleźć takie R, które ten błąd nam zminimalizuje, czyli liczymy pochodną. Przyrównajmy tą pochodną do zera. Proszę bardzo, dostałem wzór. RB równa się w liczniku suma iloczynu mierzonego napięcia i prądu przez w mianowniku sumę IN do kwadratu. A więc mamy tutaj, mówimy, że to jest mój drugi estymator rezystancji. Jeżeli tak policzę tą rezystancję z moich wyników pomiarowych, to wyrażenie na QB, czyli ta różnica napięć, przyjmie wartość minimalną. No i znowu wróćmy do danych pomiarowych. Jeżeli użyję sobie tego wzoru i policzę RB z moich danych pomiarowych, to otrzymam wynik 0,99 ohma. Czyli w tym przypadku, zakładając, że prawdziwa wartość jest 1 ohm, mamy o 1% za mało. No, ciekawy wynik. Licząc taką zwykłą średnią, dostałem nieco ponad 1% za dużo. Licząc z takiego wzoru, dostaję około 1% za mało. Popatrzcie, czy to jest prawo Ohma? Czy to wciąż jest prawo Ohma? No, wprost, oczywiście ten wzór nie jest prawem Ohma, ale umożliwia nam pomiar tej rezystancji, z tego całego zbioru wyników. No gdzieś to tu prawo Ohma jest, ono jest tu ukryte, w tym miejscu, tu, w tym modelu R razy IN, prawda? I po takich obliczeniach dostajemy taki wynik. Kiedy pytam studentów o to, jaka jest definicja rezystancji, często dostaję odpowiedź, że jest to stosunek napięcia do prądu z prawa Ohma. Wtedy zadaję drugie pytanie, czy to oznacza, że jeżeli napięcie będzie równe 0, bo jest w liczniku, albo prąd będzie miał bardzo dużą wartość, bo jest w mianowniku, to oznacza to, że rezystancja jest równa 0? Odpowiedź na to pytanie oczywiście brzmi nie. Rezystancja jest cechą materiału, z którego zbudowany jest przewodnik, a nie wynika z faktu występowania na tym przewodniku napięcia czy płynięcia prądu. W najprostszym przypadku dla przewodnika o przekroju kołowym rezystancja wynosi ρ razy L przez S, gdzie ρ to rezystywność zależna od materiału, z którego wykonany jest przewodnik, L to długość przewodnika, a S to pole jego przekroju. Prawo Ohma nie definiuje więc rezystancji. Mówi jedynie, że dla przewodników liniowych rezystancja jest współczynnikiem proporcjonalności między napięciem a prądem. Ale do problemu można podejść jeszcze inaczej. Zobaczmy przypadek C. Weźmy sobie takie
taki błąd, takie kryterium składające się z dwóch elementów. Tutaj mam różnicę napięcia mierzonego UN i napięcia, nazwałem je tu referencyjnym, czyli takim, które powinno występować przy danym prądzie na naszym rezystorze. I drugi składnik, różnica dla prądu, czyli pomiar prądu IN i jakiegoś prądu referencyjnego, takiego, który powinien występować na tym rezystorze. Taki prąd powinien przez niego płynąć. No i teraz robiąc analogiczne obliczenia jak wcześniej, czyli liczenie pochodne i przyrównywanie tego do zera, ja już tego może nie będę robił, tylko to tak schematycznie zaznaczę. Równa się 0, wtedy i tylko wtedy, gdy i tu od razu napiszę już wzór na tą rezystancję obliczoną. Proszę bardzo, wartość średnia napięcia podzielona przez wartość średnią prądu. A więc jeszcze inny wynik niż w dwóch poprzednich przypadkach. No i teraz okazuje się, że jeżeli policzyłbym sobie to RC dla moich danych pomiarowych, to dostałbym wartość idealnie 1 ohm, a więc błąd względny równy 0. Czy zatem ten wzór, ten estymator daje mi tutaj najlepsze wyniki? No, spróbujmy to sobie jeszcze nieco inaczej porównać. A więc podsumowując, popatrzcie, co tu dostaliśmy. Zrobiliśmy sobie N ileś, 10, 100, 1000 pomiarów napięcia i prądu w metodzie technicznej pomiaru rezystancji. Dostaliśmy różne wartości tych prądów i napięć na skutek występujących, no tutaj zakłóceń, tak to nazwijmy, i w konsekwencji różne wartości rezystancji. Nie wiedzieliśmy, która z nich jest najbardziej poprawna. W związku z tym, stosując pewne kryteria, pewne miary błędów, obliczyliśmy 3 różne postacie estymatorów, tak to nazywamy, tej rezystancji, które działają na tym zbiorze wyników pomiarowych. No i dostaliśmy tak, estymator pierwszy, RA, który jest po prostu średnią ze zmierzonej rezystancji. Stwierdziliśmy, że on prawdopodobnie zawyża wyniki. Estymator drugi, który jest takim dosyć dziwnym tworem, tak? Takie dwie sumy, tutaj prąd do kwadratu, i stwierdziliśmy, że on prawdopodobnie zaniża. I estymator trzeci, gdzie mamy po prostu uśrednione napięcie i prąd, napięcie w liczniku, prąd w mianowniku. No i wygląda na to, że jeżeli faktycznie ta mierzona rezystancja miała 1 ohm, to ten estymator daje mi tu poprawny wynik. Szczególnie te zjawiska, te zakłócenia, które nam tutaj wpływają na tą niejednoznaczność pomiaru, pojawiają się w środowiskach mocno zakłóconych. Tutaj mamy wręcz hermetyczną sytuację. Jesteśmy w laboratorium, ale na przykład robiłem takie pomiary w kopalni, gdzie badaliśmy pewne urządzenie. Zresztą o tym urządzeniu bardzo ciekawym powiem Wam nieco więcej pod koniec filmu, gdzie musieliśmy wykonywać precyzyjne pomiary w środowisku bardzo mocno zakłóconym, w którym pracowały maszyny wiertnicze generujące olbrzymie zakłócenia wskutek pobierania bardzo dużych prądów. No i tam te problemy były jeszcze większe, bo tak naprawdę nie było wiadomo, czy mierzymy 1 A, czy mierzymy 1,5 ampera. A więc tylko sygnalizuje tutaj w laboratorium problem, ale musicie sobie wyobrazić, że są sytuacje, w których nie będzie tak idealnych pomiarów, będzie jeszcze dużo, dużo gorzej. No dobrze, ale spróbujmy sobie zbadać cechy tych estymatorów, czy aby na pewno jest tak, jak tu dostajemy, bo być może dla innego zbioru wyników te liczby przecież by się różniły, tak? Bo te zakłócenia byłyby inne, inaczej by to mogło wyglądać, mogłoby się okazać, że RC wcale nie daje nam tu 1 ohma. No, jak to zbadać? No, można oczywiście analitycznie wyprowadzić sobie cechy tych estymatorów, ale to Wam oszczędzę. Chyba że chcecie się dowiedzieć więcej, to piszcie proszę w komentarzach. Natomiast dużo łatwiej i bardziej obrazowo będzie zrobić symulację. Zasymuluję sobie cały ten eksperyment pomiarowy w MATLABie, wprowadzę wzory tych estymatorów i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Zanim zbadam od strony symulacyjnej te nasze estymatory, to jedna uwaga.
Ja tutaj w symulacjach założę bardzo duże wartości szumów, tych zakłóceń, które będą się dodawać do napięcia i prądu. To będzie trochę przerysowane i ktoś może powiedzieć nierealne, ale chcę to zrobić po to, żeby Wam to dobrze zobrazować, żeby tutaj te różnice między tymi estymatorami były po prostu dobrze widziane. Także tym się proszę nie sugerujcie. Chodzi o to, aby dobrze zróżnicować, jak dany estymator się po prostu zachowuje. Dobrze, jesteśmy w MATLABie. MATLAB to jest takie środowisko obliczeniowe przeznaczone głównie właśnie dla inżynierów, dla instytucji naukowych, dla wszystkich, którzy wykonują obliczenia numeryczne. Polecam, jeżeli potrzebujecie takiego narzędzia. Natomiast popatrzmy na program. Mam tutaj kilka sekcji, króciutko je tylko omówię. Zasymulowałem cały ten eksperyment pomiarowy. Tutaj założyłem sobie na razie liczbę pomiarów naszego napięcia i prądu na 10. Tu założona prawdziwa wartość rezystancji 1 ohm. Następnie generuję sobie prąd. Założyłem sobie, że ma on składową stałą równą 1 A, tak jak z zasilacza. A tu dodaję zakłócenia do tego prądu, czyli to, co widzieliśmy na multimetrze, na histogramie, że ten prąd ma swoje rozrzuty. Dodaję tutaj zakłócenia o rozkładzie normalnym. Następnie robię pomiar napięcia, czyli prawo ohma R razy I dodatkowo też dodaję zakłócenia do pomiaru tego napięcia. No i proszę, 3 estymatory RA, RB, RC. Tutaj są one przepisane tak, jak to Wam po prostu wyprowadziłem. No i dalej mamy już tylko rysunki. No i spróbujmy sobie włączyć tą symulację. I tu, popatrzcie, w Command Window mam wyniki z każdego estymatora. Ale popatrzcie, one się tak bardzo różnią. 1,45, 1,2, 1,28. Jak włączę jeszcze raz, no to dostanę inne wyniki. Tak. No, czyli widać, że ponieważ za każdym razem są generowane nowe wartości napięcia i prądu, no to tu za każdym razem są inne liczby. Poza tym te rozrzuty będą duże dlatego, że tu dałem bardzo małą liczbę pomiarów. 1000. Dajmy sobie 10, przepraszam. Dajmy sobie tutaj dużo więcej. No, statystyka lubi duże liczby i dla dużych liczb zachowanie tych naszych estymatorów i charakterystyk będzie się stabilizować. No to dajmy sobie 10 000 i zobaczmy, jakie wartości dostajemy. Popatrzcie. Estymator RA daje mi wynik 1,4 ohma, RB 95 ohma, RC 99, a więc rzeczywiście najbliżej ten wynik jest tutaj wartości prawdziwej. No i ponieważ mam tu dużą liczbę pomiarów, bardzo dużą, to jeżeli powtórzę te eksperymenty kilka razy, to popatrzcie, te wyniki za każdym razem są bardzo podobne. Ten o 4% zawyża, ten o 4% zaniża, ten idealnie trafia. Tutaj z tej symulacji ja założyłem dużo większe zakłócenia niż było to faktycznie na stanowisku pomiarowym, tak żeby po prostu było to dla Was lepiej widoczne, żeby były lepiej widoczne te różnice. W rzeczywistości te rozrzuty są tu pewnie mniejsze, ale widzimy już, jak te nasze estymatory się zachowują. Ten zawyża, ten zaniża, ten daje nam wyniki prawie idealne. Popatrzcie, tu jeszcze zrobiłem rysunki. To są rysunki mierzonego prądu i mierzonego napięcia. Tu mamy rozkłady, czyli te histogramy tych wielkości, czyli prąd i napięcie. Jak widzicie, wartość tu oczekiwana średnia jest równa 1 A, 1 V z pewnymi rozrzutami wynikającymi z dodanych tych przeze mnie zakłóceń, ale te rozkłady są tutaj symetryczne. Natomiast histogram, czyli rozkład obliczonej rezystancji, jak widzicie, już taki symetryczny nie jest. Tutaj jest ewidentnie bardziej stromo, a tutaj mówimy, że w rozkładzie pojawia się taki ogon
z tej prawej strony. Mogę to nawet powiększyć, może będzie to lepiej widać. O, popatrzcie. Tak? Ten rozkład jest niesymetryczny. Tutaj są jeszcze pewne duże wartości. A więc to tłumaczy trochę zachowanie tego pierwszego naszego estymatora RA, no bo jeżeli tu po prostu policzę średnią z takich liczb, no to ta średnia nie będzie równa 1, tylko ona będzie przesunięta gdzieś tutaj w stronę tego ogona. No tak działa średnia, po prostu. A więc tak to się tutaj zachowuje. No i to jakby ten eksperyment, ta symulacja z bardzo dużą liczbą pomiarów, no pozwala mi już stwierdzić z większą pewnością, jak te estymatory się zachowują i że najprawdopodobniej powinienem użyć tego trzeciego estymatora. No i gdyby się nad tym dobrze zastanowić, no to ma to sens, bo tu mieliśmy średnią wartość napięcia w liczniku przez średnią wartość napięcia w mianowniku. A jak popatrzymy się na te rozkłady tu, wartości prądu i napięcia, no to widzimy, że te zakłócenia tutaj są i dodatnie, i ujemne względem wartości tej prawdziwej, tej składowej stałej, zarówno dla prądu i napięcia. A więc jeżeli uśrednię najpierw prąd i uśrednię napięcie, no to zniweluję wpływ tych zakłóceń na pomiar, tak? Czyli sprowadzę te zakłócenia niejako i w liczniku, i w mianowniku do zera, dostanę przybliżenie wartości tej składowej stałej, no i iloczyn ich jest rzeczywiście, iloraz jest najbliższy wartości mierzonej rezystancji. Napisałem sobie jeszcze jeden program, ja go tu może nie będę omawiał, bo on jest dużo bardziej skomplikowany i nie o to chodzi. Natomiast co ten program mi umożliwia? Ten program umożliwia mi wyznaczenie charakterystyk błędów tych estymatorów A, B i C w funkcji liczby pomiarów, czyli tego, ile par napięcia i prądu zmierzyłem. Od pojedynczego pomiaru przez 10, 100 i tak dalej, aż do 10 chyba tysięcy, 100 tysięcy. I popatrzcie, estymator ten pierwszy A, który był zwykłą średnią, on wraz ze wzrostem liczby pomiarów stabilizuje się na niezerowej wartości błędu. Tutaj mamy te około 0,4, prawie 0,5 ohma. Tak? Estymator B nieco lepiej, tutaj 0,4, nie dziesiąte, tylko setne, 500 i 400 ohma. A więc to są te błędy, które obserwowaliśmy wcześniej, że jeden zawyża, drugi zaniża, jakkolwiek tutaj jest zrobiony moduł, więc to są liczby dodatnie. No i ten trzeci C, popatrzcie, on bardzo szybko dąży jakby asymptotycznie do zera. Te błędy tutaj dążą nam do zera, a więc rzeczywiście ten estymator trzeci jest jakby najlepszy. A wraz ze wzrostem liczby pomiarów, popatrzcie, no widzimy, że to się stabilizuje. Mówimy, że rozrzuty tych estymatorów nam maleją. To można też obserwować na charakterystyce innej. Tu mamy odchylenie standardowe, czyli rozrzuty tych estymatorów w funkcji liczby pomiarów. No i widać wyraźnie, że im więcej pomiarów, tym mniejsze rozrzuty. No to wskazuje na to, że jeżeli chcemy mieć jak najbardziej, nazwijmy to, stabilne wyniki z jak najmniejszymi rozrzutami, powinniśmy dążyć do jak największej liczby wykonywanych pomiarów. Niedługo po tym, jak zacząłem pracę tutaj na Akademii Górniczo-Hutniczej, w zespole, w katedrze był realizowany bardzo ciekawy projekt modernizacji czy też budowy nowego lokalizatora nadajników górniczych, czyli takiego lokalizatora, który umożliwiał detekcję i określenie odległości do zasypanego górnika, który przy sobie posiadał odpowiedni nadajnik. To było bardzo ciekawy projekt. Część z pomiarów nad tym urządzeniem wykonywaliśmy w kopalniach pod ziemią, gdzie odbywał się normalny ruch kopalni i tam poziomy tych zakłóceń były ogromne, dlatego że tam pracowały bardzo duże maszyny, były pobierane bardzo duże, szybko zmienne prądy i nasze pomiary były
dużo bardziej zakłócone niż to, co Wam tutaj pokazałem, no i skala tych problemów była dużo większa. No i tam musieliśmy sobie właśnie radzić w ten sposób, że wykonywaliśmy na przykład serię pomiarów i później stosowaliśmy pewne algorytmy do przetwarzania tych wyników pomiarowych. A więc to, co dzisiaj pokazałem, no, przydaje się w różnych okolicznościach. Może przy takich stołowych, hermetycznych warunkach nieco mniej, ale są pomiary, no, które wymagają takiej, nazwijmy to, algorytmicznej obróbki. Swoją drogą, jeżeli chcecie, żebym opowiedział więcej o tym lokalizatorze nadajników górniczych służących do lokalizowania zasypanych górników podczas zawału w kopalni, to dajcie proszę znać w komentarzach, z chęcią taki film dla Was zrobię. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, mam nadzieję, że już wiecie, jak sobie radzić z dużymi rozrzutami wyników, jakie wzory tutaj można stosować. Również napiszcie, jeżeli chcecie więcej filmów no, o takim charakterze, gdzie mówię też nieco więcej od strony tej, nazwijmy to, teoretyczno-matematycznej naszej metrologii. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.